Cześć, witajcie na kanale Budget Airsoft Team. Zapraszam Was na film, w którym opowiem Wam o tym, na czym polega działanie systemu hop-up i dlaczego tak naprawdę podkręcona kulka leci dalej, oraz o tym, jak dobrać wagę kulek do Waszej repliki. Więc zapraszam na odcinek. Czym jest system hop-up? Jest to system podkręcania kulki. Polega on na tym, że w lufie na samym początku znajduje się okienko, przez które gumka wchodzi do tej lufy i w momencie, kiedy kulka ją mija, ociera się o tą gumkę i guma nadaje kulce rotację wsteczną. Ale co to dla nas znaczy tak naprawdę i jakie tam przełożenie na tor lotu kulki? Więc tak, na kulkę działają trzy różne siły, w uproszczeniu oczywiście, bo tych sił jest o wiele więcej plus różne zmienne, ale tu są bardzo podstawowe terminy. Pierwsza jest to siła, która wypycha nam kulkę z lufy. Drugą siłą jest siła oporu powietrza, którą tą kulkę nam hamuje. Trzecią z tych sił jest siła grawitacji, która ciągnie tą kulkę w dół. My, chcąc wystrzelić kulkę jak najdalej do przodu, jesteśmy tak naprawdę na przegranej pozycji, ponieważ dwie siły działają na naszą niekorzyść, a jedna tylko na naszą korzyść. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi nam efekt Magnusa, który właśnie pojawia się przy rotacji na danej kulce. Podczas lotu kulki między kulką a powietrzem zachodzi tarcie. Jeśli kulka się nie kręci, to tarcie jest równomierne z góry i z dołu. Dlatego kulka sobie leci, jest ciągnięta w dół, spowalniana i pchana, więc spada. W momencie, kiedy kulka się kręci, to z jednej strony zachodzi wyższe tarcie, tam gdzie kulka ociera się o powietrze z większą szybkością, a z drugiej strony jest ono zmniejszone. Większe tarcie powoduje w tym miejscu zwiększenie się ciśnienia, a zmniejszone tarcie obniża je. W uproszczeniu można powiedzieć, że kulka jest odpychana przez wyższe ciśnienie, a przyciągania przez niższe. Gumka hopa podkręca kulkę w taki sposób, że różnica ciśnień pcha naszą kulkę do góry. Czyli uwaga, dostajemy kolejną siłę, można powiedzieć, która pomaga nam zanieść tą kulkę jak najdalej. Przy idealnym ustawieniu hop-up siły ciągnące grawitacja i siła i właśnie efekt Magnusa, które ciągną w górę, się wyrównują i kulka leci idealnie prosto. Jeżeli za mocno podkręcimy hop-up, kulka będzie uciekała nam do góry. Spróbuję zaprezentować to na mojej replice, czyli na Double Eagle i kulkach 0,2. Mam nadzieję, że będzie to najbardziej widoczne. Cel jest na około 40 metrach. I zobaczcie, jak się będą zachowywały kulki. To jest hop-up aktualnie podkręcony. Żeby trafić w moją... O, może mi się uda... O, muszę strzelać mega poniżej, ponieważ kulki uciekają do góry. Tak właśnie wygląda, jeżeli hop-up jest za mocno ustawiony. Dlatego teraz zmniejszymy go. Dokładnie aktualnie jest teraz na poziomie 0. I spróbujemy zrobić to samo. Wszystko idealnie prosto. Przeleciało 40 metrów do przodu. Teraz czas odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli jakich kulek powinniśmy używać i czemu przy strzelaniu na większe odległości, na przykład snajperzy, używają cięższych kulek. Czemu wszyscy nie grają na standardowych 0,2? Odpowiedzieć na to pytanie zrobię Wam takie małe doświadczenie. To, co trzymam w dłoniach aktualnie, jest to kulka papieru i kulka kauczukowa. Obie są mniej więcej tych samych rozmiarów, mają ten sam kształt. Będę rzucał je z tą samą siłą, w tym samym kierunku, przy tych samych warunkach tak naprawdę. Najpierw rzucę kulką z papieru. Teraz rzucę kulką z kauczuku. Kulka z kauczuku poleciała wolniej, ale poleciała o wiele dalej. Kulka z papieru natomiast poleciała o wiele szybciej, ale w momencie, kiedy wytracała prędkość, została zwiana przez wiatr, nie mieliśmy żadnej kontroli. Nie zrobiła żadnych, tak powiedzmy, nie doleciała do celu, tak? Z drugiej strony, wyobraźcie taką sytuację. Stalibyście na odległości 3 metrów i rzuciłbym w Was taką kulką z kauczuku i z papieru. Którą byście bardziej poczuli?
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zjawisko bezwładności. To polega na tym, że cięższy obiekt jest mniej wrażliwy na opór stawiany przez powietrze, wiatr, źdźbło trawy, czy może nawet gałązkę, która może zakłócić trajektorię lotu tej kulki. Dlatego, chcąc osiągnąć stabilny lot na dalekim zasięgu, wybiera się cięższe kulki niż lżejsze. Ponieważ w takich cięższych kulkach zazwyczaj mamy więcej jouli, a mniej FPS-ów. Tutaj też ciekawym zjawiskiem jest zjawisko Joule Creepa, ale o tym to opowiem kiedy indziej, jak się lepiej do tego przygotuję. A w CQB, gdzie zależy nam głównie na prędkości tej kulki, nie mamy aż takich dużych oporów, strzelamy też na mniejsze odległości, więc tych oporów na pewno mniej wystąpi, mamy mniej szansy, że będzie wiatr wiał, to używamy lżejszych kulek, które mają mniej joule, mają mniejszą energię, ale latają o wiele szybciej, czyli mają więcej FPS-ów stóp na sekundę. Teraz zapraszam Was na test ostateczny. Będę wykonywał go na kulkach 0,2, 0,25 i 0,30. Będę strzelał z mojej repliki na dystansie 55 metrów. Celem będzie koszulka. Będę oczywiście na początek ustawiał optymalnie hop-upa na każdą wagę tych kulek i zobaczymy, na których kulkach będę najbardziej zadowolony z celnego zasięgu na daleki dystans. I kulki, których używam, to będą Specna Arms Core, będą w wersji biodegradowalnej, więc zapraszam. I ważna informacja, wyniki jakie otrzymałem na chrono będziecie mieli w opisie filmu na dole, więc warto tam zajrzeć. Strzelam na kulkach 0,22 grama, dystans to jest 50 metrów, 55 metrów i ustawiłem aktualnie optymalnie hopka, żeby najlepiej mi wchodziły kulki. Kulki 0,25, lekko podkręciłem hopka, powinno być teraz ok. Idealnie na 30 zaczęło wiać, więc zapraszam. Wnioski po obserwacjach właśnie strzelania, które nagrałem. Więc tak, na 0,2 widocznie było, jak wiatr pod sam koniec, kiedy już kulka wytracała swoją siłę, zwiewał mi je mocno na lewo. Przy 25 kulki leciały mi naprawdę bardzo prosto, nie musiałem mocno później korekt robić, naprawdę leciały bardzo fajnie. Natomiast przy 30 widać było, że te 50 metrów to już był tak naprawdę maks możliwości, ponieważ przy odpowiednio ustawionym hop-upie, żeby leciały idealnie prosto, one na tych 50 metrów one już spadały, wytracały swoją prędkość, jak widać, że moja replika nie miała siły ich mocno wypluć, dlatego tutaj widać było, że najlepsze osiągi były między właśnie 0,2 i 25. To właśnie powinno dać Wam też do myślenia, sterowanie tych kulek, jak one latają, zachowują się w różnych warunkach, jakich kulek używać. Bo ja wcześniej powiedziałem, że oczywiście pójść na chrono sprawdzić są najlepsze wyniki. Ale pamiętajcie, że o bezwładności, że czasami lepiej poświęcić te setne dziesiąte joula po to, żeby kulka była jednak cięższa i miała większą siłę przebicia przez na przykład krzaki. Chciałbym, żebyście ten filmik potraktowali nie jako opinię eksperta, ale jako takie wyjście bazowe w dostosowywaniu swoich replik ASG i amunicji, którą strzelacie. Ja sam właśnie poprzez poprzez nagrywanie tego odcinka zauważyłem różnicę w amunicji, jakich używam. Wcześniej używałem typowo, w mojej stokowej replice używałem za ciężkiej, bo używałem właśnie w DE takich samych jak w mojej giecie. W mojej giecie najlepiej mi się latało na 28
i tam rzeczywiście miałem najlepsze wyniki na 28 przez w ogóle doszczelnienie całkowite, wymianę lufy. Naprawdę, no tam 28 miały zdecydowanie najlepszą moc, najlepiej latały mi na dystansie. Tutaj właśnie w stokowym DE najlepiej, jak się okazało, latało mi na 23. Więc prawdopodobnie takich kulek będę używał do momentu, kiedy tej repliki jakoś nie stuninguję. Dlatego pamiętajcie, nie słuchajcie ludzi w internecie, jakich kulek używać, bo tak naprawdę replika replice nierówna. Nawet te same Chińczyki wyjęte z pudełka mogą być inaczej złożone. Ja swoje jeszcze nie otwierałem, więc jak widzicie, możliwe, że w waszym DE zupełnie inaczej będziecie sprawował inne wyniki na chrono, więc najlepiej po prostu usiądźcie na tej replice, poświęćcie jej pół godziny, godzinę, przestrzelajcie sobie. Jeżeli nie macie chrono, to pójdźcie z paroma kulkami na strzelankę swoją lokalną i na pewno ktoś, kto ma chrono, użyczy wam go do przestrzelania repliki. Powiem wam tak, warto, jeszcze raz warto, bo naprawdę osiągi repliki się zmieniają od tego diametralnie, jakiej amunicji używacie. Ja ze swojej strony to już ode mnie wszystko. Teraz ten weekend może uda mi się na jakąś strzelankę w końcu wyrwać, się pobawić. I uwaga, moja Gieta przeszła metamorfozę. Jeszcze nie do końca, bo brakuje im paru części, ale może dzisiaj powiem do sklepu, to skoczę. Ale na tej strzelance w ten weekend zamierzam jej użyć. Kto ma pomysł, na co moją Gietę przerobiłem? Dawajcie znać w komentarzach. A na razie zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz, bijcie na Instagrama, tam też staram się być w miarę aktywny. I udanego weekendu, trzymajcie się, dzięki, cześć!